W dzisiejszym filmie postanowiłam zaprezentować Wam coś, czego jeszcze nie było na moim kanale. Mowa tu o uzupełnianiu żelowym. Przy okazji uzupełnienia przetestuję frezy z kalendarza, który dostałam na święta od marki IQ Nails. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zmieniam tę standardową stylizację na stylizację z wtopionymi w żel ozdobami, to serdecznie zapraszam Was na tutorial. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Moja stylizacja nie ma zbyt dużego odrostu, ma zaledwie około 2 tygodnie. Do ściągania koloru i masy żelowej używam frezu ceramicznego w kształcie płomyka. Ściągam materiał kierując frez od skórek do wolnego brzegu. Obroty frezarki ustawione są na około 20 000. Zaczynam od lewej strony paznokcia i kieruję frez na prawo. Następnie zmniejszam lekko obroty, tak do około 15 000 i po łuku usuwam resztki pozostałe po boku i przy skórkach. Na koniec usuwam jeszcze małe zapowietrzenie z boku. Ostatnio bardzo dużo używałam na tym żelu bazy Peel Off, dlatego niestety powstało na nim kilka zapowietrzeń. Po usunięciu lakieru staram się usunąć jeszcze trochę materiału żelowego, ponieważ, tak jak już wspominałam, wybrana przeze mnie stylizacja ma zatopione ozdoby w żelu. Następnie przechodzę do frezowania skórek. Używam do tego małego frezu w kształcie płomyka. Szybkość obrotów ustawiam na około 22 000, a ich kierunek na literę F. Zaczynam frezowanie mniej więcej od środka paznokcia i schodzę frezem do lewego boku. Następnie zmieniam kierunek obrotu i powtarzam czynność, kierując frez w drugą stronę. Tak wyglądają moje skórki po użyciu tego frezu. Są podniesione, a okolica przy skórkach jest oczyszczona. Do większego podniesienia skórek użyję frezu w kształcie dużego płomyka. Tak jak poprzednio, frezuję skórki na dwie strony. Na koniec, pozostawiając obroty w kierunku R, obracam frez trzymając go pionowo względem płytki i frezuję sam wał okołopaznokciowy. W ten sposób ukazuje mi się charakterystyczna falbanka z martwego naskórka, której oczywiście trzeba będzie się pozbyć. Do jej usunięcia używam delikatnego frezu w kształcie gruszki. Frez ustawiam w kierunku F na około 15 000 obrotów. Delikatnie pozbywam się nim skórek. Na koniec jeszcze dokładnie czyszczę powierzchnię paznokcia za pomocą frezu szczoteczki. Tak prezentują się moje skórki przed i po frezowaniu. Następnie sięgam po pilnik 100 na 180 i delikatnie skracam paznokcia. Porównuję jego długość do paznokcia wskazującego na drugiej ręce, gdzie manikir mam już gotowy. Gdy długość się zgadza, zaokrąglam wolny brzeg i nadaję odpowiedni kształt. Na koniec jeszcze raz sprawdzam, czy długość jest odpowiednia. Następnie na powierzchnię paznokcia nakładam primer kwasowy w niewielkiej ilości. Po wchłonięciu się preparatu nakładam primer bezkwasowy. Na primer bezkwasowy nakładam cienką warstwę bazy pod żel od Victorii Wyn. Wcieram ją za pomocą pędzelka do żelu, aby nanieść ją na powierzchnię w naprawdę małej ilości. Warstwę bazy utwardzam, a następnie nakładam na paznokcia cienką warstwę żelu. Nie utwardzając produktu, na jego powierzchnię nakładam niewielkie kawałki ozdobnej złotej folii. Po nałożeniu folii dopiero utwardzam produkt w lampie. Następnie ponownie nakładam cienką warstwę żelu na paznokcia, a w kolejnym kroku przechodzę oczywiście do nadbudowy. Zawsze pod warstwę budującą nakładam cienką warstwę żelu, aby łatwiej rozłożył się na powierzchni paznokcia. Wykonuję nadbudowę żelem Salon Build od Victorii Wyn w kolorze 04. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym produkcie, serdecznie zapraszam Was na mój film, w którym testuję ten żel. Po zbudowaniu paznokcia utwardzam żel w lampie. Następnie za pomocą cleanera i wacika bezpyłowego przemywam lepką warstwę zwaną warstwą dyspersyjną. Teraz przechodzę do piłowania i nadania odpowiedniego kształtu. Używam do tego pilnika o gradacji 100 na 180. Zaczynam jak zwykle od korekty kształtu, później przechodzę do skórek, a następnie schodzę pilnikiem na boki paznokcia. W kolejnych krokach piłuję paznokcia po całej powierzchni, od apeksu, czyli najwyższego punktu, po wolny brzeg. Na koniec wysmuklam sam wolny brzeg. Jeśli chcecie zobaczyć mój schemat piłowania krok po kroku, odsyłam Was do filmiku o tej tematyce na moim kanale. Na wypiłowany paznokieć nakładam top. Do tej stylizacji używam topu Wet Look, który jest troszeczkę gęstszym topem i ma przepiękny połysk. Na nieutwardzoną warstwę topu nakładam ozdobne złotko. Aby top pokrył folię, nakładam jeszcze jedną cienką warstwę topu. Po utwardzeniu przemywam lepką warstwę topu za pomocą cleanera i następnie poleruję paznokcia za pomocą polerki albo bloczka polerskiego, aby pozbyć się wystających fragmentów złotej folii.
Na koniec ponownie nakładam cienką warstwę topu i utwardzam ją w lampie. Po utwardzeniu odczekuję minimum minutę i przemywam lepką warstwę dyspersyjną za pomocą cleanera Shea od Indigo. Po przemyciu za pomocą suchego wacika poleruję powierzchnię topu. Charakterystyczny pisk oznacza, że top został odpowiednio przemyty i wypolerowany. I tak prezentuje się gotowa stylizacja. Jest bardzo subtelna i minimalistyczna, a ozdobna folia nadaje odrobinę błysku. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli ten tutorial był dla Was pomocny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym filmiku.